Ostatni spacer plażami Primoszten. Ostatni rzut okiem na Starówkę z perspektywy plaży. Będzie trzeba się żegnać z tym miejscem. Dzisiaj odjeżdżamy, jedziemy do trzeciego w sumie miejsca na naszej trasie po Chorwacji. A dokąd jedziemy, to za chwilę zobaczycie. Ja mieszkałem wziąć wykrywacza na ten ostatni spacer. I patrzcie, tutaj zrobiła się taka płuczka. Jest taki wyraźny próg, jak fale w nocy uderzały. W sumie wykrywacz niepotrzebny, bo na wierzchu na oko leży sobie jedna moneta tutaj i tam widzę drugą zieloną monetę. Dwie monety. Ta to jest dwie kuny chorwackie, strasznie mocno zniszczona. Ta też ma patynę, ale jest w obiegu, moneta 1 euro. Doszedłem do kolejnego miejsca, gdzie jest płuczka taka, zobaczcie. Tutaj jest garb podmyty, tutaj jest kolejny garb podmyty i tu jeszcze jest kolejny garb w górę, aż się pnie na leżaki. Także morze w nocy ostro szalało i podmyło ten brzeg tak kilkuetapowo. I tutaj w tej płuczce mamy różne sygnały. Oczywiście dużo lekkich przedmiotów aluminiowych, śmieci, takich tam kapsli. Wszystko wymyte, wyrzucone na brzeg. To pomyślcie sobie, ile tam w tej wodzie musi siedzieć tych rzeczy metalowych, które jeszcze nie wypłynęły. Mniejsza o większość. Teraz był sygnał na jedną kunę, czyli kolejna kuna na dzisiaj jest. Tutaj była ta kuna, tutaj jest kolejny sygnał. Jest moneta 20 eurocentów. Też trochę potargana, taka wytarta przez morze po tych kamieniach wyszorowane. 2006 rok. Jedna kuna, 20 eurocentów. Kolejna moneta. Miejsce idealne. Szkoda, że monety nie są aktualne. Dwie kuny chorwackie z tuńczykiem. Płuczka idealna. Moneta przy monecie. Teraz jest już kolejna moneta. Znowu kuna, jedna kuna. I tu już widzę kolejną monetę na oko. Wystaje między kamieniami. I też kuna. Kuna mać. Nic z tego nie będzie. 99 i 2017. Moneta przy monecie raz po raz. Trzeba tą płuczkę dobrze oblecieć tutaj. I teraz ze zbocza tutaj wytargałem sygnał. Nie widzę dokładnie, co to jest. ID było takie same jak na jedną kunę. Chociaż tutaj się wydaje być coś innego na tej monecie. Stary krążek. Może później się uda to wyczyścić i coś będzie z tego widać. Jest kolejny sygnał, który się nasila. Jest tutaj, o, myk. Sygnał na monetę 10 eurocentów. Zmieniłem miejsce, jest inna teraz płuczka tutaj znaleziona. Jest sygnał o ID 70, czyli coś okrągłego, moneta. Jest to 50 eurocentów.
Coraz więcej ludzi się zbiera, słońce coraz wyżej, więc trzeba kończyć tą dzisiejszą walkę. I taki aluminiowy sygnał to pewnie ostatni sygnał na dzisiaj. Wracam do apartamentu, pakujemy samochód i jedziemy. Na razie, cześć. I myk, prawie na wierzchu, przy leżakach. 1 euro z kuną, czyli chorwackie, 23 rocznik. Taką oto garść monet udało mi się dzisiaj nazbierać. Jest więcej sztuk niż na chyba wszystkich wypadach razem wziętych, albo tyle samo. Tak fale działają na brzeg. Na brzegu oddają, w morzu zabierają. I żadnego biżu konkretnego. Przed nami piękne pasmo górskie. Jesteśmy nadal w Chorwacji i jedziemy autostradą. A czemu wybraliśmy tym razem autostradę, a nie jadrańską magistralę biegnącą wzdłuż wybrzeża Adriatyku, u góry między skałami? Ano dlatego, że jedziemy z Primoszten na Istrię. Także mamy blisko 500 km do pokonania i nie chce mi się już za bardzo męczyć w tym upale. Mimo że klimat sobie świetnie daje radę, to trasa jest męcząca. Tamtędy jadrańską magistralą 400 parę kilometrów jechać. Także śmigamy autostradą i widzimy się na miejscu, na Istrii, w zabytkowym, historycznym mieście. A jakim? Już się pewnie domyślacie. I my przenosimy się w czasie. No tutaj już się pięknie zazieleniło. Chociaż jeszcze do Istrii trochę brakuje. Musiałem zjechać z autostrady, gdyż na nawigacji był zaznaczony korek w kierunku Zagrzebia. I chyba kierujemy się teraz w stronę jadrańskiej magistrali jednak. Pięknie zielono tutaj. Przejeżdżamy przez malowniczą miejscowość Święty Krzyż. Ale super górska miejscowość, naprawdę. Co chwilę jakieś konoby, gościńce i inne restauracje. Typowo takie górskie wioski. Pięknie to. Historia lubi się powtarzać i w zeszłym roku, jak żeśmy jechali z Chorwacji do Włoch, do Emilki i Andrzeja, to też nas deszcz złapał w okolicach Rijeki i praktycznie chmury deszczowe odprowadziły nas głęboko na terytorium Italii. Przy okazji pozdrawiam Emilia i Andrzeja. Jesteśmy z powrotem na jadrańskiej magistrali ciągnącej się wzdłuż wybrzeża Adriatyku. Właśnie minęliśmy Seni, Świętą Helenę, takie miejscowości. I do Rijeki mamy jeszcze 60 km, a w Rijece będziemy zjeżdżali już w dół na Istrię. Już drugi raz na naszej dzisiejszej trasie pada deszcz. Najpierw w górach, a teraz tutaj, niedaleko przed Rijeką. I po deszczu. Góry zatrzymały chmury deszczowe i wyjeżdżając z tunelu po drugiej stronie góry, sucho, w ogóle nie padało. Tutaj nie popędzimy, bo są roboty drogowe. Jeszcze 83 km. No i się wydało, dokąd jedziemy.
Minęliśmy tablicę Pula i zaczyna się zabytkowe miasto. Mam nadzieję, że będzie tutaj fajna plaża Za 500 metrów na rondzie drugi zjazd. i fajne zabytki. Będziesz trzeba tutaj przyjść i zwiedzić te koloseum. Fajny kamienny dom. Kolorowo rosną kwiaty, owoce, fontanna. No drzewa liściaste, jest ich dużo. Zupełnie inaczej niż w Primoszten w Dalmacji. A my dojechaliśmy do Puli, historycznie zabytkowego miasta, w którym spędzimy kilka kolejnych dni. Nasz apartament Jasmine. Fajne miejsce na parterze. Na poziomie 0 będzie trochę chłodniej od podłogi. Stolik zadaszony, fajny, drewniany. Jakiś leżak jest. Elewacja bardzo pięknie wygląda. Taka kamienna. Zapraszam do apartamentu. Zobaczmy, jak on wygląda. Przedpokoik, z którego wchodzi się od razu do sypialni. Tutaj taka ławeczka pod oknem dla zakochanych chyba. Duży tapczan, duże łoże małżeńskie, pojemna szafa. Pokój jest spory. Tutaj będą sobie urzędowały dzieci. Cyk. Zobaczmy, jak wygląda łazienka. A wszystko jest, co trzeba. Pralka, podmyć się można i tu, i w kabinie. Skromnie, ale schludnie. Przejdźmy do salonu. I salon. Duże łoże małżeńskie dla mnie i małżonki. TV, zbytek, klima ważniejsza, żeby była i chodziło. Żeby było chłodno w apartamencie, a jest naprawdę fajnie teraz. Słońce nie bije w okna, także jest chłodno. Aneks kuchenny, jakaś szafa zabudowana. Kolejna szafa wolno stojąca. No i fajnie. I tutaj się wychodzi na ten tarasik, który Wam pokazywałem na początku. O, leżak. W takim zakątku mamy tego budynku. Myślę, że apartament jest wystarczający dla naszej rodziny. Zmieścimy się wszyscy razem. Nie będzie wcale ścisku. A co mnie przekonało do tego apartamentu? Raz, że Pula jest historycznie zabytkowym miastem, także chciałbym ją zwiedzić. Fajnie by było zobaczyć jej te zabytki. Amfiteatr, który nie jest gorszy od Koloseum w Rzymie ponoć. No i cena jest bardzo atrakcyjna za to mieszkanie. Jak na chorwackie warunki, na taki apartamencik, cena jest naprawdę atrakcyjna. No i co? I to byłoby na tyle. A ja teraz rozpakuję samochód, nasze bagaże i chyba uderzymy w miasto. Przejdziemy się na spacer. Zobaczymy, co tu jest w pobliżu ciekawego. A jutro od rana będziemy mieli dzień pełen atrakcji. Czy na plaży, czy na wycieczce po zwiedzaniu zabytków historycznych.